Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj całkiem inny odcinek. Dzisiaj o kotach. Tak, tego jeszcze tutaj nie mieliśmy na kanale. Pewnie część sobie pomyśli, no ale co taki kot tam mi może wielce pomóc. No, moi drodzy, może bardzo dużo Wam pomóc, czego większość z Was pewnie jeszcze nawet nie wie. Się już tutaj mi wdrapuje gdzieś do góry. To jest strasznie ciekawy. Musi zobaczyć, co tam się dzieje na kamerze. Także moi drodzy, takie koty są bardzo ciekawe. Są już od starożytnego Egiptu bardzo wysoko cenione dla nas ludzi. Większość z nas niestety tego nie wie. Jednak taki kot może dużo i dzisiaj chciałem Wam to przedstawić, co taki kot może dla nas zrobić. Moi drodzy, przede wszystkim, kiedy idziemy spać i mamy w domu kota i taki kot przeważnie idzie z nami spać, po prostu chce iść sobie do łóżka z nami, to w tym momencie ten kot chce po prostu nas pilnować. On nas chce bronić przed jakimkolwiek potencjalnym, no, złymi rzeczami, może tak, bo też muszę uważać na słowa, bo jak znowu coś powiem, to mi zaraz tutaj wyłapią to. Więc przed jakimiś zagrożeniami chce nas uchronić po prostu, ponieważ koty są bardzo często aktywne właśnie w nocy, a my śpimy, więc dla tego kota jest to po prostu dziwne, że my śpimy w nocy. I bardzo często też, kiedy z rana wychodzimy z łóżka i koty nas bardzo mocno witają, to oznacza to też to, że on się po prostu całą noc martwił o nas, co z nami jest. I teraz jest po prostu szczęśliwy, że my znowu się obudziliśmy. Dlaczego kot tak reaguje? Ponieważ kot widzi nas jako dużego kota. I dla niego to jest po prostu bardzo dziwne wtedy. Dodatkowo koty nocami bronią również miejsc spania, czyli pokoi, w których są, przed wejściem różnych istot do środka. Głównie chodzi tutaj o jakieś duchy i tego typu rzeczy. Koty mają w sobie to, że po prostu bronią tego miejsca przed wejściem takich istot do środka, do naszego pokoju. Drugą rzeczą to jest to, że kiedy twój kot na przykład wygląda przez okno, większość ludzi myśli, że on to robi, bo jest po prostu ciekawy, co jest na zewnątrz. Niestety tak do końca nie jest. Twój kot przeważnie wygląda na zewnątrz, ponieważ jest czujny i pilnuje ciebie przed jakimiś zagrożeniami. Czyli gdy zobaczy coś na zewnątrz, to on po prostu cię od razu o tym informuje. I w momencie, kiedy na przykład coś zobaczy, zaczyna lekko pomiałkiwać, różnego rodzaju gesty robić. To są gesty ostrzegawcze dla ciebie, że coś tam na zewnątrz jest. Nie musi to być coś wielce specjalnego, ale no, mógł coś zauważyć, że coś się gdzieś tam zbliża, coś jest w pobliżu i po prostu chce cię ostrzec. To samo jest na przykład, kiedy ktoś zaczyna ci dzwonić w drzwi, czy pukać ci w drzwi, czy gdy zobaczy gdzieś jakiegoś psa, czy też jakąś właśnie istotę dla nas niewidzialną, to kot również może miauczeć tak bez powodu, po to, żeby po prostu cię ostrzec. Wydaje wtedy specjalne takie dźwięki ostrzegawcze, i żebyś ty po prostu wiedział, że coś jest nie tak. Dodatkowo koty mają w sobie to też fajnego, że bardzo często potrafią wyczuć, kiedy czujemy się źle. Może to być emocjonalnie, może to być fizycznie. Koty takie coś wyczuwają i wtedy przychodzą od razu cię pocieszyć. Dodatkową taką starą, pradawną wiedzą było to, że koty wyciągają z ciebie choroby, że kot potrafi również wyczuć jakąś twoją chorobę. To ma troszeczkę sensu w tym wszystkim. Dlaczego? Ponieważ koty są w stanie absorbować z nas negatywną energię, którą zgromadziliśmy podczas całego dnia. Wieczorem, przeważnie kiedy idziemy spać i śpimy, kot kładzie się gdzieś obok nas, przy nas i jest w stanie tą negatywną energię całą zabsorbować. Nie tylko i wyłącznie od nas, ale również od innych członków rodziny. Ponieważ koty mają tą zdolność, że dają rady pochłonąć większe ilości od więcej ludzi, domowników,
tej energii, pomimo że jest na przykład jeden kot w domu tylko. Również kiedy koty przynoszą nam na przykład bardzo często do domu jakieś różne znaleziska typu myszy i nie wiadomo co jeszcze, gdzieś to ładnie ci układają przed progiem do domu, to bardzo często oznacza to, że po prostu chcą o ciebie zadbać. Chcą ci przynieść jedzenie, ponieważ widzą cię też, tak jak mówiłem, jak dużego kota, więc przynoszą ci po prostu też coś do jedzenia do domu. Także nie jest to jakaś złośliwość, tylko po prostu jest to z ich strony dobry gest dla nas. Chcą nam tak pokazać, że nas po prostu cenią. Kolejną zaletą kotów jest to ich burczenie. Wiecie, kiedy trzymacie sobie kotka i on tak nagle zaczyna ładnie burczeć w tym wszystkim, to oznacza wtedy, że on wytwarza specjalne pole wibracyjne. Jest to pole uzdrawiające, moi drodzy. Takie wibracje, które wtedy wytwarza kot, wchodzą głęboko w nasze ciało, aż po same kości i wspomagają nasze uzdrawianie. Jest to wiedza bardzo, bardzo stara, ale koty były zawsze postrzegane jak gdyby jako terapeuci. Twój darmowy terapeuta, który po prostu przychodzi i pomaga ci się uzdrowić. Na takiej zasadzie to działa, także to jest bardzo, bardzo pozytywne, kiedy twój kot przy tobie potrafi rzeczywiście tak dobrze się czuć, że mruczy. Przy tym wszystkim oznacza to, że czuje się całkowicie bezpiecznie przy tobie. I też bardzo często pokazuje to w taki sposób, kiedy kładzie się na plecach i odsłania swój brzuch. Jego brzuch jest najczulszym elementem, który posiada i otwierając to jak gdyby dla ciebie, tą całą ochronę, oznacza to, że ma do ciebie totalne zaufanie w tym momencie. Taką inną jeszcze ciekawostką jest to, że posiadanie kota redukuje o 30% ryzyko zawału serca. Zauważono to u wielu ludzi. Dodatkowo przedłuża to również nasze życie ze względu na to, że kot jest w stanie jak gdyby redukować nasz stres, czyli działa po prostu uspokajająco. Bardzo często również przy depresjach ludzie sięgają po koty i wielu ludzi aż się zaklina w to, że dzięki tym kotom udało im się przezwyciężyć depresję. Także może Egipcjanie rzeczywiście się nie pomylili w tym, że koty u nich były święte. Kolejną bardzo fajną rzeczą są również badania, które potwierdzają, że posiadanie kota również poprawia funkcjonowanie naszego układu odpornościowego. Szczególnie jeżeli chodzi o różnego rodzaju alergie. Hamuje rozwój przeróżnych alergii. I im wcześniej od dziecka posiadaliśmy takiego kota, tym lepiej będzie nasz układ odpornościowy działać. To nie znaczy, że teraz jest za późno, żeby mieć kota w domu, ale im dłużej go już posiadamy, tym lepiej. U mnie w domu koty są praktycznie od samego dziecka w domu, ponieważ zawsze mieliśmy koty i nie jeden, tylko zawsze ich było sporo. U nas też jest tutaj ich kilka. Także mają się wszystkie świetnie i wszystko jest z nimi super. Kolejną jeszcze fajną ciekawostką jest to, że posiadanie kota w naszym organizmie również jak gdyby wywołuje pewne procesy, a mianowicie ci, którzy posiadają kota, ich organizm wydziela więcej oksytocyny, a co za tym idzie, obniża się automatycznie kortyzol w organizmie. Kortyzol nie jest takim idealnym hormonem, jest to hormon tak zwanego stresu i który działa bardzo, bardzo negatywnie na nasz organizm, szczególnie przy dłuższym czasie, jeżeli to się dzieje, to nie jest to za bardzo idealne dla naszego organizmu, też przyczynia się to do powstawania chorób chronicznych, więc kot automatycznie tutaj pomaga nam troszeczkę ten kortyzol obniżać w tym wszystkim. Na koniec jeszcze taka fajna ciekawostka, to jest całkiem coś innego, mianowicie mając już dorosłego kota i kiedy weźmiemy teraz szczoteczkę do zębów, lekko mokrą i będziemy go głaskać leciutko tutaj tak po głowie tą szczoteczką, zobaczycie, że ten kot zacznie zamykać oczy i zacznie po prostu jak gdyby marzyć. Wiecie, co się wtedy dzieje? Podczas takiego głaskania szczoteczką do zębów kota, lekko mokrą, przypomina mu się czas, kiedy on był jeszcze dzieckiem i kiedy mama kotka go po prostu lizała po głowie, czyli przypomina sobie o swojej matce.
Myślę, że to nie będzie jedyny odcinek o kotach, ponieważ tam jeszcze jest troszeczkę więcej rzeczy do ugryzienia, ale od czegoś trzeba zacząć jak zawsze. Także tyle na dziś, trzymajcie się, hej, a ja idę po mojego kocura, który tutaj przed chwilą czmychnął, ponieważ on nie jest przyzwyczajony, że ja nagle zaczynam tak głośno mówić, jak on jest u mnie na rękach, więc chyba za bardzo mu się to nie spodobało, więc czmychnął. Ponieważ kiedy on jest u mnie na rękach, to przeważnie zawsze cicho, spokojnie i sobie siedzę i go głaskam, a on się cieszy z tego wszystkiego. Ale kiedy nagle zacząłem głośno gadać, to chyba mu się nie za bardzo spodobało. Także moi drodzy, na koniec jeszcze tutaj wam wstawię info o konkursie, który trwa do końca marca, gdzie można zgarnąć bon na 12 000 do sklepu, który to organizuje. Także kto już widział, to może wyłączyć już ten film. Kto nie widział, to może sobie zobaczyć, ponieważ jeszcze jest czas i no może akurat tobie się szczęście uśmiechnie. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. Tak, teraz już spokojniej, nie? Już nie hałasuję, już tak głośno nie gadam. Od razu lepiej, nie? Tak. Tak, teraz lepiej, nie? Teraz lepiej, jak ci tak nie krzyczę. Czekamy na wasze komentarze. Życzymy wam miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!